Hello, hello, hello. Witajcie moje kochane baraneczki. Słońce, ascendent, księżyc, Wenus i inne ważne planety. Słuchajcie, czytanie dla Was na sierpień. Czytanie bardzo szczegółowe, więc podejrzewam, że nie wszystkie aspekty będą Was interesowały. Zajrzyjcie do opisu pod filmem i do komentarza. Tam macie czasóweczkę i rozdziały, a my zaczynamy od przekazów ogólnych, energii ogólnych na ten czas. Zaczniemy od najważniejszego celu. Taki temat, najważniejsze cele. Jakie jest Twoje główne wyzwanie lub zadanie na ten miesiąc? Baranki. No, dziewczyny, mamy 8 kielichów, a 8 kielichów to jest karta będziesz odchodziła od tego, co już nie jest dla Ciebie, co Ci nie służy, co Ci nie oddaje. Od tego, gdzie ładujesz energię, czas, pieniądze, a nie masz żadnego zwrotu. I być może jesteś na to otwarta i to będzie Twoje po prostu zadanie. Odejście od jakichś myśli, uczuć, relacji, może odejście z pracy, albo nie jesteś na to gotowa i to będzie wtedy dla Ciebie wyzwanko. Co jest tym, do czego powinnaś dążyć w tym miesiącu? Co jest tym, do czego powinnaś dążyć? Tą najważniejszą rzeczą. Wiem, że słowo powinno jest brzydkie, ale do czego masz dążyć? W tym miesiącu. Do tego, żeby w każdym aspekcie Twojego życia była zachowana równowaga dawania i przyjmowania. Czyli nie tylko otwierasz się na dawanie, ale otwierasz się na przyjmowanie, otwierasz się na wszystkie prezenty, które wszechświat i ludzie chcą Ci dać, poczynając od jabłuszka, skończywszy na podwyżce. Równowaga między odpoczynkiem a pracą, między życiem dla innych a dla siebie. Równowaga w każdej części Twojego życia. Co da Ci największy rozwój i poczucie spełnienia? No i znowu kolejna karta brama. Tutaj miałyście, dziewczyny, 8 kielichów, tutaj mamy 6 mieczy. Czyli znowu pakujesz manatki i ruszasz w nową drogę. Pakujesz tylko to, co zmieści się tutaj do tej małej walizeczki. Czyli tylko to, co jest Ci naprawdę potrzebne. Ruszenie w nową stronę, ruszenie w nową drogę da Ci największy rozwój. Da Ci poczucie spełnienia. Oczywiście to też może być przeprowadzka, zmiana pracy, odejście znów to powiem z toksycznej relacji, ale może gdzieś się wybierasz na jakiś urlop. No to wtedy tutaj też jest ta energia ruszaj w nowym kierunku. Dobrze, główne rzeczy mamy już ogarnięte, no to lecimy w stronę określenia tego, co będzie fałszywą pokusą w tym miesiącu. Co Cię przyciąga, ale może nie być dla Ciebie korzystne w sierpniu. Co Cię pociąga? Wchodzenie w energię. Spójrz, jaka jestem biedna. Zobacz, jakie mam brzydkie życie. Zobacz, jak sobie tutaj wszystko utrudniłam. Albo energia. Jestem rozczarowana sobą, jestem rozczarowana Tobą, tym, co robisz, tym, czego nie robisz. To może Was przyciągać, kochane, no ale same wiecie, że zero z tego korzyści. Czego masz unikać, mimo że wydaje się kuszące? Czego masz unikać? Wchodzenia w 4 kielichów. Nie chce mi się, mam lenia, a w ogóle mnie to nie interesuje, a w ogóle to się obraziłam na siebie, na świat, na życie, a w ogóle już nie chcę o tym rozmawiać. 4 kielichów to jest taka karta delikatnego albo większego naburkania i nabzdyczenia.
I tego masz unikać w sierpniu, moja kochana. Też zamykania się w swoim świecie, izolowania się od innych ludzi. Jakie złudzenia lub iluzje mogą Ci przeszkodzić sierpniowo? Iluzja tego, że albo coś się zmieniło, albo jesteś w trakcie zmian. A tak naprawdę nic się nie zmienia, bo na przykład Ty się boisz odejść od czegoś, co Ci nie służy. Iluzja może tego, że ktoś się zmieni, albo że już się odcięłaś od czegoś, lub że coś jest zamknięte. To może być właśnie to takie złudzenie, a rzeczywistość jest inna. Zobaczmy sobie, moje kochane, w takim razie na nowe możliwości. Co warto rozpocząć w tym miesiącu? Co warto rozpocząć w tym miesiącu? Zmiany, 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 zmiany. Otworzyć się na zmiany. Jeżeli chcesz dokonać jakiejś zmiany, to tak, to jest najlepszy moment. Weź i zrób to. Jeżeli boisz się niespodzianek, otwórz się na dobre niespodzianki. Ale jeżeli chcesz ruszyć też gdzieś energię, bo jest zastój, bo jest jakaś blokada, to warto to rozpocząć. Koło fortuny, ono może też oznaczać, że Ty wiesz, w którą stronę będzie Ci najlepiej pobiec. Więc zrób to. Pójdź za swoim tak zwanym przeznaczeniem. Jakie drzwi otwierają się i co możesz dzięki nim zyskać? Jakie drzwi się otwierają przed Tobą, baranku, baraneczku? Zobaczcie, jak te karty dzisiaj pięknie cały czas opowiadają właściwie jedną historię. Baranku, baranku. Kończy się jakiś etap. Wchodzisz w coś nowego. Otwierają się przed Tobą drzwi do Twojego nowego życia, do nowego cyklu. Więc przejdź przez nie. Pokaż się światu. Uwierz w to, że cały świat stoi przed Tobą i możesz z tego korzystać. Dzięki temu, co zyskasz, właśnie zyskasz cały świat. Ale może też dla niektórych dziewczyn otwierają się drzwi do przeprowadzki za granicę, do na przykład dobrej reklamy, pokazania się szerszym odbiorcom, na przykład przez internet. Być może otwierają się drzwi do zmiany Twojego światopoglądu albo do jakiegoś urlopu fajnego za granicą, o jakim cały czas marzysz. W jakim obszarze życia warto postawić pierwszy krok? W jakim obszarze życia ten pierwszy krok warto postawić? Zobaczmy. Sprawy emocjonalne, niekoniecznie romantyczne. Zaraz powiem o romantycznych, ale pierwszy krok ku głębszemu zrozumieniu swoich emocji, poznanie siebie na głębszym poziomie, też tym uczuciowym. Być może macie zrobić krok ku jakiemuś mężczyźnie. Tutaj jest on pokazany w trygonie wodniaczkowym, czyli rak, ryby albo skorpion. I tak jak powiedziałam, nie musi to być romantycznie, bo to może być krok w kierunku współpracy, w kierunku przyjaźni, koleżeństwa, ale też oczywiście związku. Może tutaj trzeba zadzwonić, porozmawiać, zaprosić na zbieranie kwiatków.
Mamy już to, co warto rozpocząć, no to zobaczymy, co warto zakończyć. Co przestało ci służyć i należy zostawić to za sobą. Mam wrażenie, moje kochane, że trzeba wyjść ze strefy komfortu. Jest ci bardzo przyjemnie, miło, może w jakiś sposób właśnie komfortowo, mimo że nie spełniasz swoich wszystkich marzeń, mimo że być może odkładasz realizację czegoś na później, no ale masz tą swoją wysiedzianą kanapkę. Nie mówię o kanapce do jedzenia, tylko o kanapie. Masz ten swój stoliczek, masz ten swój kubeczek kawki i jest przyjemnie. Natomiast widzisz, z całego tego rozkładu, całym tym rozkładem Wszechświat namawia ci: wstań i rusz tyłeczek. Tutaj jest potrzeba zmiany. To, co było takie zastane i przyjemne, to okej, ale to już przestało ci służyć, bo się nie rozwijasz. Więc trzeba wstać z tego fotela i pójść do przodu. Przynajmniej w tym miesiącu, dziewczyny, no bo patrzymy na sierpień. Jakie schematy, relacje lub sytuacje mają odejść? Zobaczmy. Coś, dziewczyny, co jest związane, taka pierwsza moja myśl, z takim przekazywaniem jakichś rytuałów, sposobu myślenia, zachowania z pokolenia na pokolenie. To jakieś schematy odziedziczone od babci, dziadka, rodziców, a te schematy nie są dla ciebie dobre. Ok? Czyli na przykład załóżmy, bo tutaj patrzymy na schematy, na relacje, załóżmy, że w twojej rodzinie nikt się nie rozwodzi, tylko każdy żyje z tym, z którym była ta przysięga na przykład, nie? No to tutaj trzeba coś zmienić, jeżeli jesteś w złej relacji. Albo na przykład trzymaj się tej pracy spawacza, nie idź w stronę malarstwa, bo to ci nie da pieniędzy. Albo trzymaj się tego malarstwa, nie chciej być spawaczką. Więc wiecie, takie jakieś wdruki, które mamy, albo nawet z których sobie nie zdajemy sprawy, że cały czas z nich korzystamy, a one nie są korzystne. Takie prawdy przekazywane z pokolenia na pokolenie, które wcale prawdami nie są. Jakie zamknięcie będzie dla ciebie uzdrawiające? Zamknięcie czego? Przestań się blokować. Przestań siedzieć za zamkniętymi drzwiami. Ja rozumiem, chuchasz, dmuchasz na zimne. Nie wiem po co, ale tak robisz. Natomiast wiecie, 9 buław to jest taka postawa: ja przeżyłam coś niefajnego i teraz się barykaduję na zapas. Z jednej strony to jest ok, jeżeli jesteśmy chwilę po jakimś takim zajściu, ale na dłuższą metę to zupełnie bezsensowne, bo to oznacza, że ty nie masz pewności siebie i nie masz wiary i zaufania do siebie, że o siebie zadbasz dalej, tak? Czyli po raz drugi, trzeci czy czwarty. Więc Wszechświat mówi: przestań zamykać te drzwi, skończ z blokowaniem się, ściągaj te zamki, potwieraj te zamki i rusz do świata. I zobaczcie, jakie to czytanie cały czas jest spójne. Coś się kończy, baranku, wejdź w nową energię. Dobra, to zobaczmy twoje obecne położenie. Gdzie teraz się znajdujesz? Gdzie się znajdujesz na początku sierpnia? Zobaczmy. Jesteś w energii Księżyca. Księżyc może być dla ciebie takim poczuciem: nie wiem, na czym stoję, nie wiem, gdzie biegnę, coś jest dla mnie niezrozumiałe. Nie potrafię domyślić się,
czego ktoś ode mnie chce, albo czegoś się boję. I teraz albo jesteś w tej energii, że czujesz gdzieś jakąś niestabilność, czymś się przejmujesz, albo właśnie jesteś w tej energii małego dzieciaka, który bierze tę latarkę i zagląda pod stół, pod łóżko, pod szafkę, czy tam rzeczywiście są te potwory, których on się boi. Więc zastanów się, która energia jest twoja. Ok? Gdzie teraz ty się znajdujesz? Jakie energie dominują w twoim życiu w tym momencie? Jakie energie dominują w tym życiu, w tym momencie w twoim życiu? Asertywność. Więc albo ty będziesz starała się być bardziej asertywna, albo ktoś wobec ciebie będzie asertywny. I to będzie to główne zadanie. Ok? Co masz zaakceptować, zanim ruszysz naprzód? Co masz zaakceptować? Masz zaakceptować to, że ten plan, który masz w głowie, trzeba dopracować i zacząć realizować, albo masz zaakceptować, że trzeba w końcu sobie zrobić jakiś plan dotyczący jakiejś sprawy. Ok? No. Dziewczyny, oczywiście dla równowagi gwiazdeczka w komentarzu, łapeczka pod filmem i lecimy dalej. A dalej są tajemnice i tajemnicze rzeczy. Jaka ukryta siła działa teraz w twoim życiu? Jaka ukryta siła? Może taką ukrytą siłą, którą odczujesz, będzie pęd do działania odważnie. Będzie realizowanie celu. Będzie ruszenie do przodu, albo jest to energia mężczyzny z trygonu ognia, baran, lew albo strzelec, czyli twój. Co stanie się jasne w tym miesiącu? Co stanie się jasne? To, że jesteś osobą pełną mocy. Że potrafisz być pewna siebie, że ta moc to nie musi być siła fizyczna, czy pokazywanie tego na zewnątrz, ale ta siła spokoju, który w tobie jest. Może zobaczysz, że jesteś silniejsza niż myślisz? Jakie sekrety mogą wyjść na jaw? Jakie sekrety dotyczące może miłości kogoś do ciebie? A może ty powiesz komuś o swoich uczuciach? Może przyznasz się do jakiejś sekretnej pasji? A może na przykład wyjdzie, że ktoś się zakochał w kimś? O? Kto jest ci bliski? Teraz kompas twojej duszy, czyli duchowe przesłanie. Co pomoże ci odnaleźć wewnętrzną harmonię w sierpniu? Działanie. Twoje działanie, twoja koncentracja nad tym, żeby działać szybko i skutecznie, ale też dobre komunikowanie się. No i twoje otwarcie też na dobre informacje. Jak możesz lepiej słuchać swojej intuicji? Zobaczmy. Przestać dać się kusić. Przestać nakładać sobie jakieś kajdany na ręce. Może trzeba przestać być zazdrosną albo zaborczą, albo przestać dawać dojść do głosu jakiemuś negatywnemu przekonaniu, które masz w głowie.
Dobrze, jacy duchowi przewodnicy są przy Tobie, będą przy Tobie najbardziej w sierpniu? Spójrzmy. Te wszystkie energie, które będą tłumaczyły Ci, pokazywały Ci, że nie ma sensu się stresować, że nie ma sensu się bać, że nie ma sensu się denerwować na zapas. I wracamy tutaj do tej karty księżyca, która była z tymi lękami. Jaką drogę przejdziesz w tym miesiącu? Jak zmieni się Twoja energia od początku do końca tego miesiąca? Ja myślę, że wiele rzeczy stanie się jasnych. Od wielu rzeczy, osób się odetniesz. Odetniesz się od jakichś swoich myśli niepotrzebnych. Myślę, że przeprowadzisz ważne rozmowy, jasno, asertywnie i odważnie. Ale też rozwiążesz kilka problemów. Poczujesz taką siłę w sobie, że to jest ten czas. Jakie lekcje wyniesiesz z tego czasu? Zobaczysz, co Cię zubaża, co pozbywa Cię energii, pewności siebie. Może też zrozumiesz, że nie musisz sobie umniejszać, że już dawno powinny odejść te myśli związane z czym? Z umniejszaniem, z kompleksami. Właśnie. Więc tu te lekcje odrobisz. A z czym zakończysz ten cykl? Z czym zakończysz ten cykl? Z poczuciem szczęścia. Z poczuciem szczęśliwości. Może ze zrozumieniem, co jest szczęściem, tak? Gdzie jest to szczęście? Na czym szczęście polega? Część z Was być może będzie szczęśliwa z kimś. Tak? Bo to może być i szczęście rodzinne, właśnie to związkowe, więc bardzo fajna energia. Ogólnie nieważne, czy jesteś w tej chwili z kimś, czy dopiero przyciągasz tę właściwą osobę. Oczywiście będzie dalej rozdział o miłości, a właściwie 3. To zakończysz ten cykl z poczuciem szczęścia. Czyli energię główną już mamy, to przejdziemy sobie teraz, moje kochane baranki, do pracy. Praca. I zaczniemy od dziewczyn pracujących. Dobrze, zobaczmy sobie energię zawodową, z którą wchodzisz w ten miesiąc. Co dominuje w Twoim podejściu do pracy na początku miesiąca? Co dominuje? Mam wrażenie, że jest energia dobra, jest energia pozytywna, to jest energia szczęścia albo chęć dążenia do tego, żeby było Ci w pracy dobrze. Żeby było Ci w pracy komfortowo. Żebyś czuła się okej, po prostu, tak? To jest bardzo dobra energia. Co będzie największym zawodowym atutem w tym miesiącu? Jaka umiejętność lub cecha pomoże Ci wyróżnić się w pracy? Przede wszystkim nie marnowanie czasu, tak to czuję. Odchodzenie od tego, co Cię w jakiś sposób rozprasza. Odchodzenie od... inaczej, nie poświęcanie uwagi temu, co nie rozwija Cię i co na przykład jest tak zwanymi bzdetami. Okay? Że nie zajmujesz się jakimiś pierdółkami, tylko odchodzisz od tego, co może zaburzać w ogóle Twoją pracę. Może rezygnujesz, słuchaj, z jakichś zachowań,
Może to jest energia też odejścia od jakichś schematów. Tak jakbyś potrafiła bardzo dobrze zarządzać swoim czasem. To jest twój atut. Główne zadanie lub wyzwanie tego miesiąca. Na czym warto się skupić, by nie przegapić ważnej okazji? No trzeba wejść właśnie w energię magini, skorzystać z tych możliwości, które się pojawią do tworzenia czegoś, co jest twoim planem, pomysłem, do pokazania się też w energii liderki, kogoś, kto potrafi z niczego, jak MacGyverka, zrobić helikopter, tak? Skup się na działaniu, skup się na tym, żeby też nie bać się działać, nie bać się proponować nowych rozwiązań i takie właśnie przejmowanie kontroli. Pokazanie się w energii kogoś, kto potrafi działać, tworzyć, materializować z tego, co już ma. Ok? Nie mówić o tym, co jeszcze jest mi potrzebne, żebym mogła to zrobić, tylko zrobić to po prostu. Relacje zawodowe. Jak będą się układać kontakty ze współpracownikami w tym miesiącu? Myślę, że bardzo ładnie. Fajna komunikacja, dobra komunikacja, przekazywanie sobie konkretnych wiadomości, ale też tutaj mamy takie wzajemne napędzanie się, koncentrację, szybkie działanie, efektywne. No, ale przede wszystkim mówię, ta dobra komunikacja, więc bardzo fajnie. Będziecie siebie napędzać. Twoje relacje z przełożonymi, jak w tym miesiącu? Zobaczmy. Poprawnie, tak? Każde z was, myślę, że w swojej pustelni, każdemu ufa, każdy wie, za co jest odpowiedzialny. Natomiast też myślę, że tak jak powiedziałam, te relacje będą poprawne, natomiast nie jakieś ochocze. O, co to ma oznaczać ochocze relacje? Nie mam pojęcia, dziewczyny. Piszcie w komentarzu, co to może oznaczać ochocze relacje. Co możecie zaskoczyć w pracy w tym miesiącu? Ukryty zwrot akcji, niespodzianka lub nieplanowana zmiana. Zobaczmy. Dziewczyny, słuchajcie, może was zaskoczyć czyjaś zazdrość albo jakaś manipulacja. Być może odezwą się jakieś negatywne kody albo u ciebie, albo u kogoś, z kim pracujesz. Może ty doświadczysz zazdrości, a może ktoś będzie zazdrosny o ciebie. Co cię osłabia, na co uważać? Co może działać na twoją niekorzyść, jeśli nie zachowasz czujności? Zobaczmy. Dziewczyny, uważajcie na podejście emocjonalne, niepotrzebne, na romantyzowanie, na idealizowanie czegoś, na kierowanie się akurat w tym miesiącu emocjami. Szczególnie jeżeli jesteście kimś zafascynowane w pracy, bo to może was osłabiać, ale też ogólnie, wiecie, tak na chłodno, bo podejście z poziomu emocji będzie dla was niekorzystne. No i rada od kart na ten miesiąc. Co robić, by sierpień był owocny i stabilny zawodowo? Przede wszystkim nie wątpić w siebie, stawiać na to, co jest zgodne z twoją duszą, stawiać też na rozwój, na naukę, ale też przekazywanie, moje kochane, wiedzy. No i być może wy będziecie nauczycielem dla kogoś, może będziecie się uczyły od kogoś. To są wszystko bardzo ważne rzeczy. Dobrze, moje kochane baranki, to co? To teraz przechodzimy do dziewczyn, które
poszukują pracy. I zobaczymy, co tu dla Was. Jak to będzie wyglądało? Pierwsze pytanie. Twoja energia na początku miesiąca. Czyli z jakim nastawieniem i wewnętrznym stanem wchodzisz w ten miesiąc poszukiwań? Myślę, moje kochane, że bardzo dobrym, bo tu jest energia, nie wątpię w siebie, jestem gotowa się uczyć, mam też wiedzę, którą mogę się podzielić. Wiem, że wszechświat mi sprzyja, wiem, że energie wyższe mnie będą prowadziły. Tak więc bardzo, bardzo dobre nastawienie. Dobrze. Największy atut zawodowy, który warto teraz pokazać. Atut, który warto pokazać. Co warto podkreślić w CV, na rozmowie albo w działaniach. Zobaczmy. No to, że potrafisz zachować równowagę mimo burzy naokoło. To, że jesteś zrównoważona. To, że jest w tobie dużo siły, ale też spokoju. I jak wszyscy tracą tą zimną krew, to ty jesteś w stanie ugasić każdy pożar. Dobrze. Główne wyzwanie lub przeszkoda tego miesiąca. Co może utrudniać znalezienie pracy lub wprowadzać zwątpienie. Zobaczmy. Jakieś rzeczy z przeszłości, które się wydarzyły, pewnie jakieś nieudane rozmowy, jakiś brak odpowiedzi na jakieś CV, które wyzwałaś, coś, co wydarzyło się w przeszłości i być może teraz też czujesz, że no to w jakiś sposób wprowadza zwątpienie, ale też chodzenie w kółko, powtarzanie schematów z przeszłości, szukanie w tych samych miejscach. Wiecie, o co chodzi? To może utrudniać. Dobra. Gdzie szukać szans? Jakieś ukryte możliwości? Jaki obszar, kontakt albo sposób działania może przynieść efekt? Zobaczmy. Co to jest? Może pomoże ci jakiś mężczyzna, słuchajcie dziewczyny, może jakiś wasz kolega, znajomy, a może partner podpowie coś lub może coś pomóc załatwić. Tutaj jest ktoś z trygonu ziemi, byk, panna, koziorożec, ale jeżeli nie chodzi tutaj o mężczyznę, to szukajcie dziewczyny w takich miejscach pracy, które są trwałe, znaczy takie, nie wiem, firmy na przykład, które mają już pozytywną opinię na rynku. No. Mam też wrażenie, że naprawdę może wam pomóc jakiś mężczyzna albo coś podpowiedzieć. No. Czy pojawi się konkretna propozycja pracy? Czy ten miesiąc przyniesie realne oferty albo rozmowy? Zaraz zobaczymy. Wiecie co? Coś może być. Coś może być, ale widzę, tak czuję tutaj końcówka miesiąca albo oferta się pojawi pod koniec miesiąca, a rozmowy będą dopiero w późniejszym czasie. Dlaczego? Dlatego, że pewnie ta dobra oferta jest związana z miejscem, gdzie teraz jest jakaś przerwa, jakiś urlop, ktoś wyjechał na urlop. Czyli tak naprawdę oczywiście rozglądajcie się przez cały miesiąc, ale coś ciekawego może się pojawić dopiero po
pod koniec tego sezonu urlopowego. Na co uważać podczas spotkań? Czego unikać albo co może zniechęcić lub wyprowadzić na manowce? Zobaczmy. Moje kochane, słuchajcie, unikajcie, może też prześledźcie trochę historię jakichś firm. Zobaczcie, czy w tych firmach nie ma dużej rotacji. O tym pierwszym pomyślałam. A druga rzecz, unikajcie takiej energii, nawet nie będę odpowiadała na to CV, na to ogłoszenie, bo na pewno nie mam szans. Tak jakbyście mogły skorzystać z jakiejś szansy, ale same odchodzicie od niej od razu, zanim ogólnie coś mogłoby być. Więc tego unikajcie. Rada na ten miesiąc. Co zrobić, by zwiększyć szanse na zatrudnienie i działać skutecznie? Zobaczmy. Przede wszystkim, dziewczyny, nie zastanawiajcie się długo. Nie odkładajcie pewnych rzeczy. Podejmujcie decyzję na przykład na to, że odpisujecie na daną ofertę albo że idziecie na spotkanie w miarę szybko. Bo tutaj długie zastanawianie się nie ma sensu. I druga rada. Nie wchodźcie w energię zwątpienia, lenistwa, apatii, znudzenia lub obrażenia, tak, na cały świat, bo wtedy, kiedy wy będziecie obrażone i nie będziecie chciały skorzystać, otworzyć się, rozejrzeć się, to właśnie może przejdzie wam jakaś fajna, ciekawa, dobra oferta koło nosa, bo jej nie zauważycie. Ok? Dobrze. Już o pracy porozmawiałyśmy. No to teraz idziemy do kwestii finansowych na sierpień. I zobaczmy sobie, jak będzie wyglądała ta prognoza właśnie na finanse. Ogólna energia tego miesiąca. Co będzie dominować w sferze pieniędzy? Co będzie dominować? Zobaczmy. Tutaj, moje kochane, jakieś dąsiczki albo brak okazania wdzięczności za to, co już mamy, albo po prostu będziecie zaaferowane innymi aspektami swojego życia. Nie ma tutaj jakichś strat, natomiast może niewykorzystane szanse. Natomiast nie ma tutaj jakichś kłopotów. No to zobaczmy, jak będą wyglądały finanse w tym miesiącu. Jak będą wyglądały finanse. Mam wrażenie, że ok, natomiast wy możecie się trochę poczuć ograniczone, tak jakby byście się czuły zmuszone do czegoś. Na przykład muszę zapłacić ten rachunek, muszę spłacić ratę kredytu, albo muszę kupić to i to. Pamiętajcie, że każda kwestia, że to nie jest, że nic nie musicie, wszystko jest wyborem. Nie musisz płacić za prąd, będą tego konsekwencje, ale nie musisz. Więc to jak sobie to przyswoicie, to będzie wam od razu bardziej komfortowo, będziecie się lepiej czuły. Natomiast wiecie co, tutaj też czuję, że być może część z was nie to, że będzie ograniczona przez coś, tylko same będziecie się ograniczały, nie pozwalając sobie na pewne rzeczy. Tak? Bo nie mogę, bo nie powinnam.
Zobaczmy. Twoje źródło dochodu, jak wzmocnić to źródło dochodu w tym miesiącu? Jak wzmocnić? Moje kochane, słuchajcie, wiecie co? Mam wrażenie, że część z Was ma po prostu wrócić do siebie. Bo być może to, co się dzieje z Waszymi finansami, jest związane z wpływem innych osób na to, co robicie z pieniędzmi. Więc tutaj jest taka propozycja od Wszechświata, żebyś była niewrażliwa, na ile oczywiście możesz, na ingerowanie w sprawy finansowe Twoje z zewnątrz. Lepiej się udaj do swojej pustelni i sama zadecyduj, co chcesz zrobić z kasą. Przynajmniej w tym miesiącu taka energia, dziewczyna. Dobrze, wydatki i zobowiązania. Co może generować koszty lub gdzie trzeba zachować rozsądek? Mówię tutaj o dodatkowych kosztach, tak? Zobaczmy. Słuchajcie, dziewczyny, no jakiś chłop albo zakochanie w jakimś chłopie, to może być wasz partner, to może być wasze dziecko, wasz przyjaciel, wasz brat, albo po prostu energie miłosne, albo chcecie komuś zrobić prezent, albo chcecie na kimś wywrzeć wrażenie, więc tutaj fryzjer, tam nowe buciki albo coś takiego, albo wydawanie pieniędzy pod wpływem emocji. No. Niespodziewane wpływy lub okazje finansowe. Czy pojawi się coś, co może Cię pozytywnie zaskoczyć? Zobaczmy. Moje kochane, tak. Myślę, że może coś takiego się pojawić. Jakaś okazja, szansa od jakiejś kobiety z Twojego trygonu, bo mamy tutaj królową buław, czyli baran, lew albo strzelec. Może być tak, że pojawi się jakaś okazja do upiększenia siebie, jakaś promocja czy coś, z której będzie warto skorzystać, ale może Ty też sama wygenerujesz jakiś niespodziewany zysk. On będzie wynikał z Ciebie, z Twojej pracy, z Twoich umiejętności i odwagi. Ryzyko lub pułapka finansowa. Na co uważać, by nie stracić lub nie wpaść w niekorzystną sytuację. Spójrzmy. Dziewczyny, uważajcie na zachcianki dzieci, na zachcianki jakichś osób wokół Was, które są niedojrzałe, ale też same uważajcie na to, żeby nie popełnić jakiejś głupotki, żeby właśnie nie mieć takiego niedojrzałego podejścia do pieniędzy, albo wydać właśnie na coś impulsywnie. Twoje nastawienie do pieniędzy w tym miesiącu. Czy Twoja relacja z pieniędzmi Cię wspiera? Czy może sabotuje? Zobaczmy. O, coś wypadło. Myślę, że wspiera dziewczynę. Myślę, że wspiera. Tutaj jest nastawienie na działanie, otwarcie się na dobre informacje. Też wiesz, że pieniądze mają być w obrocie. Nie boisz się z tych pieniędzy korzystać, więc bardzo dobra energia. No i rada finansowa. Co zrobić, by zyskać większą stabilność i mądrze zarządzać zasobami? Albo jak możecie zwiększyć swoje dochody w sierpniu? Zobaczmy. Moje kochane, nie bójcie się jakichś zmian wprowadzić. Albo jakichś cięć. To jest karta śmierci, czyli transformacji może myśli związanych z pieniędzmi, może jakichś kodów związanych właśnie z bogactwem. Na przykład wiara w to, że albo jesteś bogata, albo masz szczęście w miłości, co jest oczywiście idiotyzmem. Więc ja Wam, kochane, życzę pełnej obfitości w tym miesiącu.
No i przypominam, gwiazdeczka w komentarzu, łapeczka pod filmem. A my przechodzimy do czego? Do spraw miłosnych. I zobaczmy sobie dziewczyny. Najpierw zaczniemy od dziewczyn, które są w relacjach. Miłość dla osób w związkach. Energia twojego związku na początku miesiąca. Zobaczmy, co dominuje między wami teraz. Myślę, że wzajemnie się obserwujecie. Wyciągacie jakieś wnioski. Jesteście bardzo czujni. Co robi ta druga osoba. Przyglądacie się właśnie, patrzycie na może jakieś zachowania, reakcje. Też to może być energia. Każdy z was plotkuje na tę osobę jakimś swoim znajomym. Przy okazji oczywiście. Twoje uczucia i nastawienie wobec partnera. Jak postrzegasz relacje i co się w tobie dzieje? Zobaczmy. Mam wrażenie, że czegoś ci brakuje, albo że czujesz się niezauważona, albo tęsknisz za partnerem, albo za czymś, co było między wami wcześniej. Tęsknota na przykład może wynikać z tego, że ktoś gdzieś wyjechał. Oczywiście w skrajnych przypadkach może to być energia, nie jestem zadowolona z tego związku, ten związek nie daje mi tego, czego ja bym chciała. Uczucia i nastawienie partnera wobec ciebie, jak postrzega relacje i co się w nim dzieje. Zobaczmy, zablokowany, kompletnie zablokowany. Być może dmucha na zimne, może się trochę barykaduje, może boi się otworzyć na ciebie. Zobaczmy, co was może wzmocnić w tym miesiącu. Co warto pielęgnować, by zbliżyć się do siebie. Co warto pielęgnować? Nie bójcie się, moje kochane baranki, delikatnej rywalizacji. Wiecie, na zasadzie kto się lubi, ten się czubi. Może właśnie kto coś zrobi lepiej, kto wygra na przykład w szachy. To jest taka energia wzajemnego inspirowania się, ale właśnie też jakichś małych zawodów. Nie, że muszę wygrać na śmierć i życie, tylko że kto zrobi lepiej spaghetti. Tak? Na przykład taka rywalizacja. Co może wywołać napięcia lub nieporozumienia? Na co uważać w komunikacji albo zachowaniu? Zobaczmy. Słuchajcie, na wchodzenie w energię kogoś, kto jest odpowiedzialny za wszystko. Jeżeli będziecie brały na siebie za dużo, to potem to wypomnicie tej drugiej osobie, tak? Że ja tu z siatami, z dzieckiem, z psem, nie wiem, z plecakiem, a ty, nie wiem, coś tam, oglądasz mecz, nie? Więc to może wywołać napięcia. Nie bierzcie wszystkiego na siebie, delegujcie pewne obowiązki. Może też być tak, że na przykład będziecie wracali zmęczeni z pracy. Ogólnie energia zmęczenia, przeładowania, takiego poczucia obciążenia, nawet jakimiś sytuacjami zewnętrznymi. Jak będzie się rozwijać wasza relacja w tym miesiącu? Co możecie wspólnie przeżyć lub czego się spodziewać? Spójrzmy. Mam wrażenie, że będzie coś fajnego, bo as denarów to jest jakiś fajny pomysł, fajna szansa, propozycja na zrealizowanie czegoś wspólnie. Być może pracujecie razem i to będzie jakiś nowy właśnie pomysł, dzięki któremu będziecie zarabiać fajne pieniądze. A może pojawi się możliwość do zamanifestowania czegoś, czego wspólnie chcecie.
Może będzie jakaś wspólna inwestycja, albo będziecie na coś wspólnie wydawać pieniądze, na przykład na nową kanapę, albo na nowy stolik i to też będzie fajne przeżycie, wybór tego stolika. Rada od kart dla Ciebie na ten miesiąc. Jak się zachować, by miesiąc był dobry dla miłości. Pierwsza rada, nie bój się pokazać swojej mocy, ale moc to nie tylko, wiecie, silna taka postawa pod tytułem bicek i krzyk, ale moc to jest pewność siebie i spokój i taka cisza wewnętrzna. To też może być karta pożądania. No i druga rada. Druga rada to nie wchodźcie w energię przeszłości. Nie rozmyślajcie, nie analizujcie, nie wypominajcie tego, co było 350 lat temu. Po prostu. Ok. Mamy dziewczyny parówkowe. No to idziemy do dziewczyn singieluszkowych. No wszystkich baranic, które chcą przyciągnąć do siebie tę właściwą osobę. I zobaczmy sobie singieluszki, baranuszki. Twoja energia miłosna na początku miesiąca. Jakie jest Twoje wewnętrzne nastawienie wobec miłości? Zobaczmy. No, myślę, że bardzo fajnie. Jest trójka kielichów, to jest takie nastawienie lekkie. Ja chcę się dobrze bawić, ja chcę mieć fan z tego. Jak będzie, to będzie. Jak nie, to też się nic nie stanie. Nie będę na pewno tracić życia, siedząc samotnie w chałupie. Ale to też może być taka energia, no niekoniecznie chcę wchodzić teraz w jakiś poważny związek, może interesuje mnie wakacyjny flirt. No to tutaj wybierzcie. Co przyciągasz energetycznie w relacjach? Jakie osoby, sytuacje lub lekcje się do Ciebie zbliżają? Dobra, dziewczyny, przepraszam, była chwila przerwy, ale zadałyśmy pytanie, co przyciągasz energetycznie w relacjach. Już sprawdzamy. Co przyciągasz energetycznie? Jakiegoś króla buław, jakiegoś dzidzieja. To może być ktoś z Twojego trygonu, czyli baran, lew albo strzelec, ale po prostu to może być ktoś, kto będzie Ci dobrze odpowiadał. Kto będzie dobrze odpowiadał Ci pod względem energetycznym. Będziecie mieli ten sam vibe. Więc no. Jakiegoś magnetycznego, czarującego. Czy pojawi się ktoś nowy na horyzoncie? Czy ten miesiąc przyniesie nowe znajomości? No to już wiemy, no to w sumie... Ale zobaczymy, czy w tym miesiącu. Tak, zobaczymy sobie, kochane, czy w tym miesiącu. Czy w tym miesiącu to się wydarzy? Kurczę, tak jakbyście musiały troszkę poczekać. No ale dobry znak jest, że przyciągacie. Może też być tak, że pojawi się, ale to będzie jakiś taki wakacyjny, może flircik. Co może zaskoczyć w sferze uczuciowej? Niespodziewana szansa, spotkanie lub zmiana kierunku. Zobaczmy. Słuchajcie, może Cię zaskoczyć w sferze uczuciowej to, że tak czy siak będziesz szczęśliwa. Nieważne, czy będzie ten chłop, czy baba, czy nie będzie, Ty będziesz zadowolona i szczęśliwa. No, więc proszę się nie martwić. Na co uważać w kontaktach z innymi? Czerwone flagi, jakieś nieporozumienia albo złudzenia.
Zobaczmy. Uważajcie, moje kochane, na bardzo dominujące osoby. Takie, które nie znoszą sprzeciwu, takie, które muszą mieć pierwsze i ostatnie zdanie. Ktoś, kto może też próbować ulepić cię na swoje podobieństwo. Więc na to uważajcie. Na takie osoby właściwie. No ale wy też nie bądźcie takie dominujące. Co warto zrobić, by przyciągnąć właściwą relację? Działanie, myśl, zmiana, która przyniesie efekty. Moje kochane, słuchajcie, macie być asertywne i wyznaczać granice. Nie bać się powiedzieć nie. Nie bać też się powiedzieć tak, jeżeli potrzeba. Ale nie dajcie sobie wejść na głowę. Z drugiej strony nie mylcie asertywności z agresją. Ok? Czyli mówisz nie pewnym osobom, pewnym zachowaniom, ale nie jest to agresja. Rada od kart na ten miesiąc. Co zrobić, by zadbać o siebie i otworzyć się na miłość? Słuchajcie, no od razu się dwie odwróciły. I jedna karta to 7 kielichów, która mówi: nie żyj w iluzji. Ściągnij okulary różowe. Nie romantyzuj. Nie fantazjuj. Nie idealizuj jakichś osób czy sytuacji. Patrz na rzeczy takimi, jakimi one są. A druga rada to rada: nie bój się zmian. Otwórz się na dobre niespodzianki, szczęśliwe. Wtedy będzie wszystko ok. Niech koło fortuny się toczy. Więc moje kochane baraneczki, ja wam życzę tego, żebyście przyciągnęły tę właściwą osobę. I teraz słuchajcie, zobaczymy sobie jeszcze a propos miłości, jak będą wyglądały wasze relacje z poszczególnymi znakami zodiaku w tym miesiącu. Ja będę patrzyła oczywiście romantycznie, ale jeżeli chcecie sprawdzić swoją relację z jakąś inną osobą, z którą nie jesteście romantycznie, to po prostu spróbujcie sobie dopasować to, co się pokaże, po prostu. I zobaczmy. Zobaczmy, popatrzmy. Zobaczmy, popatrzmy. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie. Wy i baranki inne. Awantura i niech płynie. Może być tak, że teraz jest luźno, a potem się odbędzie jakaś awantura, albo że była awantura, a teraz zostawiacie, to niech się dzieje. Może też być tak, że któreś z was zrobi awanturę, bo ta pierwsza osoba sobie bimba na przykład, albo jak będzie, to będzie. No jeśli ta druga osoba wścieknie. Ok. Wy i byczki. Spełnienie, ale kłamstwo też. Więc słuchajcie, może żeby było spełnienie, ktoś skłamie, a może będzie tak, że ktoś łyka kłamstewka jak pelikan, bo chce spełnienia. Więc tutaj ostrożnie. Wy i bliźniaczki, zazdrość i pieniądze. Ktoś będzie zazdrosny, może o pieniądze, a może też po prostu pieniądze będą miały duży wpływ na to, co będzie się działo między wami. No ale zazdrość jest.
Wy i raczki. O, może pojawić się ktoś nowy spod raczka. Jeżeli też masz jakiegoś konkretnego raczka na uwadze i było między wami coś niefajnego, to przychodzi energia oczyszczenia. Dobrze. Wy i lewki. Niepewność i różnice. Jakieś różnice wyjdą na jaw i z tego powodu może się pojawić niepewność albo u ciebie, albo u tej drugiej osoby. Wy i panny, prawda, iluzja. Więc ktoś żyje w iluzji i dowie się prawdy, albo zobaczy, jaka jest prawda na jakiś temat. Spadną gdzieś te zasłony iluzji. Wy i wagi, przerwa, ofiara. Więc ktoś wchodzi w rolę ofiary, następuje przerwa, albo jest przerwa i przez to ktoś właśnie mówi, jaki to jest biedny. Albo trafiacie na jakąś ofiarę i mówicie, o nie, to ja sobie robię przerwę. Wy i skorpionki, brak emocji i wspomnienia. Ktoś nie ma emocji, ktoś jest w tej lodowej kurtce. Ktoś was wspomina albo wy wspominacie kogoś. Wy i strzelczyki, drama i chaos i bez planu. Nie ma planów, a dodatkowo jeszcze właśnie jakaś Wenezuela się włącza tutaj. Wy i koziorożce, blokady, pojednanie. Ktoś jest zablokowany przed pojednaniem, albo pojednaliście się, pojednacie się, ale i tak będą blokady. Wy i wodniki, gracz i plany. No uważajcie, bo możecie trafić na jakiegoś gracza, który będzie oczywiście miał plany wobec was, ale jednocześnie też będzie grał w gierki. No chyba, że to wy będziecie grały z jakimś wodniczkiem. No i wy i rybki. Randka i smutek. Czyli co? Najpierw smutek, potem randka. Albo najpierw randka, a potem się okaże, że pozostaje tylko smutek. Oj, oj, oj. Dobrze. Więc mamy już całą miłość, moje kochane, wyjaśnioną. Zaraz sobie przejdziemy do kolejnego etapu. A kolejnym etapem będą przesłania od energii wyższych, dodatkowe informacje, szczęśliwy czas i odpowiedź na wasze pytania dotyczące sierpnia. Więc zobaczmy sobie przesłanka. Od tego zaczniemy. I moje kochane, główne przesłanie na ten miesiąc dla was. Główne przesłanie to chciej wybaczyć. Poproś anioły, aby oczyściły twój umysł i ciało z bólu z przeszłości i zamieniły go na spokój. Twoje wewnętrzne światło. Co warto właściwie wzmacniać w sobie w tym miesiącu? Miej odważne marzenia. Odrzuć niskie myśli na swój temat. Zobacz siebie odnoszącą sukces. Czego twoja dusza pragnie najbardziej w tym miesiącu? Uwolnij. Współpracuj z Archaniołem Michałem, aby pozbyć się tego, co nie służy już twoim celom. Gdzie Wszechświat będzie cię wspierał? Duchowy przewodnik. Twoje życiowe cele są związane z przekazywaniem wiedzy o uzdrawianiu i duchowości. I przesłanie końcowe, błogosławieństwo na ten miesiąc. Co to będzie? Obfitość. To wspaniały czas, by wprowadzić w czyn nowe przedsięwzięcia, realizować nowe pomysły i tworzyć nowe okoliczności.
Pięknie. No dobrze. Moje kochane, słuchajcie, to teraz co? No to teraz pójdziemy w dodatkowe informacje. Takie informacje, które będą dla Was ważne, ale mogły być niezawarte w poprzednich czytaniach. Była chwilka przerwy, już wróciłam, kochane. Dobrze, no więc zobaczmy sobie na te ważne sprawy na ten miesiąc. Ważne sprawy. Słuchajcie, możecie mieć rywala w biznesie albo w miłości. Duże pieniądze, możliwa wygrana, jakieś dokumenty do podpisania. Może czekacie, aż ktoś podpisze jakieś dokumenty, może wy chcecie coś podpisać, to jasne. Nie widzisz czegoś, oczyść myśli. Bądź asertywna. Może właśnie nie widzisz tego, że trzeba być bardziej asertywną i wyznaczyć granice. Konieczność podjęcia ważnej decyzji. Być może zobaczysz rozwiązanie problemu i dlatego podejmiesz tę decyzję, bo będziesz miała oczy otwarte. Odbędzie się dyskusja na temat pieniędzy albo dzieci. Pojawią się nowe, doskonałe okazje w każdym aspekcie Twojego życia. Możesz mieć obsesję na punkcie kogoś lub czegoś. Dziewczyny, czas zostawić za sobą przeszłość. Te toboły są Wam już niepotrzebne i to pozwoli Wam zmienić kierunek. W ogóle otwórzcie się na zmiany na lepsze. Dajcie sobie czas na odpoczynek, relaks, urlop. Jakieś kłótnie, nieporozumienia, bo coś przyspieszy albo coś się nagle zmieni. No. Natomiast nie macie się co martwić, stabilność i równowaga. Jakiś nieoczekiwany wydatek może w związku z przyjacielem lub przyjaciółką. Dobre wiadomości, znów te dokumenty pokazują się, więc się otwórzcie. Może fajne wiadomości właśnie od przyjaciela, przyjaciółki. Zdane egzaminy, kursy, szkolenia, warsztaty, ale też możecie się zdecydować na jakieś studia, szkolenia. No i macie ukrytego wielbiciela albo przyjaciela. No, teraz zobaczymy sobie, jaki jest najszczęśliwszy czas dla Was. Który tydzień i jakie dni tygodnia będą bardzo dobre, bardzo pomyślne. Na przykład na podpisanie jakichś dokumentów, na randkę. Zaraz zobaczymy. Zaraz sobie zobaczymy. Dobra. Który tydzień będzie dla Was najfajniejszy? Który tydzień? Trzeci tydzień. A które dni tygodnia będą super? Poniedziałek, niedziela i czwartek. Ok. I ostatnia część, moje drogie. Jeżeli macie pytanie albo 3 pytania, bo to jest maksymalna liczba, dotyczące sierpnia, takie, na które można odpowiedzieć tak lub nie, to pomyślcie je teraz, a ja wyciągnę 3 odpowiedzi. Do każdego pytania dopasujcie sobie jedną odpowiedź, chyba że macie tylko jedną, no to wtedy wybierzcie z 3. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Mam nadzieję, że już pomyślałyście. Jeżeli nie, to spauzujcie, bo ja będę wyciągała odpowiedzi teraz, odkrywała karty.
Jeżeli wybrałyście jedyneczkę, nie ignoruj znaków ostrzegawczych. No, kuźniesz się? Więc nie ignoruj znaków ostrzegawczych. Odpowiedź numer 2. Nie. To, co masz, jest wystarczające. I odpowiedź numer 3. Nie. Twoja wartość od tego nie zależy. Dobrze, moje drogie baraneczki, czytanko dla Was. Piszcie oczywiście w komentarzach, czy coś jeszcze dodać. Czekam na Wasze łapeczki pod filmem i gwiazdeczki w komentarzach. No i życzę Wam gwiezdnego sierpnia. I oczywiście zapraszam na kolejne czytanka. Buziaczki. Pa!